Zobaczcie, jadę sobie samochodem, a tu przy drodze zobaczcie co jest. No po prostu jazda. No błaszeruje sobie po drodze Dudek. Widzicie to? Dzień dobry. Dzisiaj fajny dzień do pracy. Bo jest chłodno, nie ma takiego słońca jak wczoraj. Wprawdzie ma coś tam padać chyba koło 14. Cześć piesku. Jak to ci się wydaje? Jak to ci wygląda? Będzie coś z tego? Łubuzie. Dobrze. To tak, żeby udało mi się włożyć tą brakującą belkę, jak i podwalinę, to ponieważ ten fundament jest skrzywiony, on jest tak po prostu wybrzuszony również w tym miejscu jest najwyżej, no to muszę usunąć tą pierwszą warstwę też tych bloczków. Wtedy będę mógł wyjąć wygodnie podwalinę i podorabiać te belki. Tutaj górę mam już pospinaną, ale dodam jeszcze wzmocnienie z tej strony. Tu mam jeszcze też niezakołkowane połączenie, muszę o tym pamiętać. To nie będzie łatwo już. Dobra, przykręcam ten wal. Dobra. Zacznę od tego środka, czyli wydłubać będę chciał ten pustak. To na razie tak tymczasowo skręcę tutaj jeszcze te belki. Dobra. To tak, z tej strony chyba mam już wszystko. Chcę się pozbyć tego bala. Czyli najpierw muszę odkręcić ten, przesunąć go troszeczkę w bok. To też nie jest mi potrzebne. Chyba będzie padało. Dobra. No to teraz mogę się pozbyć tego. No dobrze. To teraz mogę pozbyć się tego. No dobrze. To teraz trzeba tutaj odkuć. Dobra. Przejdźmy do środka.
Ciężki ten bloczek, nie powiem. Ciekawie był ten fundament zrobiony. Pod tymi betonowymi bloczkami jest fundament kamienny. Ciekawe jak grubo. No dobrze, to tu mamy. To teraz trzeba to jakoś złapać od zewnątrz. Nie chcę jeszcze całej podwaliny przecinać. Wolałbym tu już mieć flewarek wcześniej. Także wyżłobię sobie teraz w tej podwalinie takie miejsce, żebym mógł włożyć balik i żeby on mi się tam dosunął bliżej tej ściany. Tak malutki? No, pewnie. No to piła łańcuchowa i działa. Powiem wam, że w tym miejscu ta podwalina nie jest zła. No to tutaj też już mamy. To jeszcze tu. Muszę dwie rzeczy zrobić. Najpierw dźwignąć za ten przedostatni, znaczy ten drugi balot dołu. Tak, żebym mógł z kolei wyrównać ten. Bo zobaczcie jak on jest cofnięty. No tak było, po prostu ta ściana lekko odchodziła na zewnątrz. Chodzi o to, żeby ten balon wysunąć teraz. Mniej więcej tak. No dobrze. Na razie to chyba tyle. Robię przerwę. Raz, że za chwilę będzie padał deszcz, już zaczyna kropić. A dwa, muszę tu przejść jeszcze kilka razy i pomyśleć jak to ugryźć.
żeby to sensownie zrobić. Jestem w sadzie. Przywiozłam z domu sadzonki poziomek i jedno oregano. I gdzieś tu w sadzie zamierzam je wsadzić. Może tu między tą śliwą a tą śliwą. Łatwo nie jest w tej glinie dołki kopać. Myślałam, że po wczorajszym deszczu będzie troszeczkę łatwiej, ale już glina wyschła i twarda jest jak kamień. Mam nadzieję, że poziomki, które są dzielne z natury, to sobie tutaj w tym miejscu poradzą. Posadziłam. Dosypałam im trochę dobrej ziemi. Przede wszystkim po to, żeby wyróżniały się z otoczenia. Trzeba je będzie jeszcze podlać. No i doglądać, czy ich jeżyny nie przerastają. Trzeba dzisiaj to zebrać. Dobrze, gospodarzu. Niezłe mrowisko.
Dobra, tu się solidnie trzyma. Mogę się tego pozbyć. Pozbędę się stąd tego betonu, bo on mi już nie jest potrzebny. Widzicie? Te kamienie były tu układane po prostu luźno. Malutki. Dobrze, to jedziemy dalej. Teraz chcę usunąć ten fragment, te pustaki. No dobrze, to tak to wygląda. Wszystko trzyma się na tej jednej rurce. Nie no, trzyma się tutaj na kablu. To teraz zobaczę, co tu się kryje. Dobra.
No dobrze, to jeszcze tak, to już jest zbędne. Natomiast na wszelki wypadek przepnę go po prostu tu, choć to chyba nie jest potrzebne. No dobrze. No to już pozostaje tylko obstukać ten ostatni kawałek. No dobrze. Finalnie wygląda to tak. Ten bal się już ładnie opuścił. Zrobiła się piękna szczelina na myszenie. A również się on wyrównał, więc teraz będzie mi dużo łatwiej włożyć ten bal. Przedłużenie. I tak samo włożyć podwalinę. Następnie wsunąć pod nią bloczki, o ile wejdą, choć wątpię. No to jakieś inne podpory w kilku miejscach i wtedy już dom będzie stał na tym kamiennym fundamencie. To co? Dom tak zostawię jak jest teraz na jakieś 3 dni, bo jutro niestety, na jutro mam inne plany, no i weekend się zbliża. Także wrócę do dalszej pracy w poniedziałek. A co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się podobało, to dajcie dyra. Dziękujemy i dobranoc. Uśmiechnij się. Ty, malutki. Słuchajcie, zbliża się już czas żniw. Co mi przypomniało, jak kiedyś robiło się wiatraczki ze słomy. Teraz to będzie już ciężka sprawa, żeby zrobić taki wiatraczek, no bo nikt nie kosi kosą, więc ta słoma jest zmielona przez kombajn. Ale może warto sobie to przypomnieć. Należało odciąć taką grubszą, najgrubszy kawałek rurki słomy. Nie wiem, czy mi to tylko wyjdzie, bo jakoś tak, no tego to dawno nie robiłem. Czyli mamy taki gruby kawałek słomki. I teraz go nacinamy, przecinamy go tak, żeby się nam rozwarstwiła ta końcówka na 4 części. No jakieś 5 cm, tak żeby tu zostały jeszcze ze 3. I to trzeba zrobić dość dokładnie, w miarę precyzyjnie, żeby nam to równo pękło. Ok. Lepsza byłaby słoma zżyta, bo jest trochę grubsze są te. Grubsza jest ta słoma wtedy. Dobra. Mamy na 4. To teraz obginamy, starając się, żeby to wgięcie było w jednym miejscu. I mamy już nasz wiatraczek, ale to nie wszystko. No i teraz trzeba było znaleźć taką cienką trawkę. Znaczy trawkę. No mogłaby być w sumie trawka, słomkę. Pozbyć się z niej tej takiej otoczki. Wokół słomy jest taki liść, nie?
Tego się pozbywamy. O. Nasz wiatraczek nakładamy, tak żeby on się tutaj luźno obracał. No i coś mi tu zostało. Kawałek tego listka jeszcze. O. Dobra. Obraca się luźno. To teraz tak łamiemy w tym miejscu. Tylko ważne, żeby ten kąt tutaj był prosty albo nawet lekko rozwarty. Następnie łamiemy to jeszcze raz. No i nie wiem, czy dobrze robię. No i tutaj się to łączyło. Ja mam za krótką tą słomkę. Spróbuję to jakoś połączyć, ale nie wiem, czy mi to zadziała. No dobra. Ła! Nasz wiatraczek powinien już działać. Kręci. No nie wyszło mi to idealnie, ale... Aha, bo tutaj mam też kąt. O, to jest ważne, żeby ten kąt był, żeby się tutaj ta słomka nie blokowała. Jak powieje trochę wiatr, to wiatraczek się kręci. Słuchajcie, miałbym do Was prośbę, bo założyłem drugi kanał. Na tym drugim kanale są treści bardzo podobne do tego, co prezentujemy tu na Damdyla, tyle że one są już stricte związane z remontem. Bardziej skupiają się właśnie na tej części. Jest tam trochę więcej scen w tych filmach. Film jest zrobiony w taki sposób, że nie ma tam gadania. Jest to taka wersja uniwersalna. Film ma fajną kanał ma fajną oglądalność. Jedyne na czym teraz bardzo mi zależy, to brakuje mi tam subskrybentów, tak żeby wejść z tym kanałem do programu partnerskiego YouTube'a. Jeśli macie chwilkę, zerknijcie proszę, a jeśli Wam się spodoba to, co tam zobaczycie, to będę wdzięczny za subskrypcję. Pozdrawiam, dobranoc.